hamulec dociągnie. Zobaczcie, no. 776. Oczywiście, o, teraz jest znowu 7,5. No to przez hamowanie pewnie jakoś tak. I to ładnie, drut zgubiłam. Ale jak mogłam zgubić? Myśleliście, że żartowałam z tymi pierogami? Dzień dobry, to jest poranek. Och. Obudziłam się o 3:00 i sobie myślę, może ja jednak już pojadę. Myślę, jak to głowa działa. Przez cały ten tydzień praktycznie wstawałam gdzieś tam o 3:30. No i widzicie, organizm mi się przyzwyczaił, by chciał już o 3:00 jechać. Gdzie? Po co? Tak, jest 5:44. No chyba będziemy jechać już, wiesz? Wiecie? Będzie 6:30, przyjdziemy, zameldujemy się. W awizacji mam na 8:00, więc... Po prostu zajedziemy i będziemy robić sweter. Takie zajęcie jest ważne. Jak już jest ostatni ładunek zjazdowy, chociaż co ja teraz tydzień tylko po trasie byłam praktycznie. To nie ma się wcale źle. Czekajcie, sobie pomyślałam, że chciałabym sobie coś na śniadanie. To już będzie obiad tak naprawdę, ale chcę z tych rzeczy jeszcze zmęczonych coś tam zejść. Zawsze to mniej do domu będę brała. No dobrze. Tom. Tak wygląda nasza trasa, widzicie? 46 km. Więc jest bliziutko. Taki to jest. Łatwy, fajny. No, ale takie centrum logistyczne to było wiadomo, że będzie dobry dojazd. Wiecie, te mikrofony to mnie wkurzają. No to co, chyba jedziemy. Śniadania nie jadę, ale na razie nie mam ochoty. Kawa starczy. Fajnie tak wstać i mieć kawę pod nosem. O, jak fajnie. A tutaj od razu jestem przy budynku stacji. Wiecie, że tak lubię przy stacji, przy kamerach, tam gdzie ruch jest. Ha! Paliwo, rezerwa, no wiem. Wjazd, entrance. No tutaj. Kawę sobie spokojnie człowiek pije, a tu nagle wjazd. No tutaj będzie wjazd, no. Oni się tam obracają, że tak powstawani w tą stronę. Trzeba gdzieś tu stawać. Tak mi się przypomniało, że ostatnim razem jak wjeżdżałam na Kaufland i właśnie jakoś tak ambitnie do tego podeszłam, że wjeżdżałam na jakieś 9,58, bo już wiedziałam, że tam można pauzę robić, to gdzieś w Niemczech było, ale się okazało, że przy wjeździe jakieś takie ciasne słupki były dosyć, tak mocno się zawijało i ja te słupki zignorowałam, takie plastikowe. W sensie stwierdziłam, że wejdę, a jak nie wejdę, to taki nadmuchany plastikowy słupek to nie ma problemu i tak weszłam, że zahaczyłam o ten słupek plastikowy i pękła mi lampa. W Wolwim z prawej strony, nie w przyczepie, tylko właśnie w Wolwim. I jest taka właśnie wszczerbiona, jest trochę otwarta, ale że jest otwarta z boku, no to powiem Wam szczerze, że już tak jeździ. Chyba z 3 lata nie wymieniałam, bo 1200 netto, czy jakoś tak, stwierdziłam, dobra, póki nie robi zwary przez wilgoć, no to nie wymieniam. I się okazuje, że odpukać Wolwiego nie robi zwary. Niech nie robi. Widzicie, jak to jest, jak człowiek chce zrobić robotę szybciej i sobie szkodę zrobi. No dobrze. Przeczytałam na internetach, że trzeba dowód osobisty do meldowania. Jest 6:26.
To mam zaliczanie jakieś włączone. To się już LKW samo się powinno zrobić. Zobaczmy, czy to w ogóle się pokrywa. Pokrywa się, dobra, już się przestraszyłam, że jestem zupełnie w jakimś innym miejscu. Raz tak w życiu zrobiłam i to jeszcze z gabarytem, ale to takim jeszcze małym. Zajechałam nie pod tą firmę, co trzeba, 60 km gdzie indziej. Bo było, wiecie, jak ten adres firmy i adres dostawy, ale ten adres dostawy w tej CMR-ce był taki strasznie ściśnięty, dosłownie. No i tak było. Także był przypał niezły. Ale że tam nie było ani szerokości, nic w tym stylu, tam w zasadzie nic nie wystawało, więc tak niby z gabarytem, ale tak naprawdę gabaryt to nie był, to już platforma, więc po prostu pojechałam dalej. Był to przypał. Takie coś zrobić. A tak to jest, jak się w niedzielę w nocy startuje. Więc trzeba się ubrać w kamizelkę blaskową. Raczej jest jeszcze zimno, więc założę kurtkę, buty, chobocze i idziemy na poranny spacer. Portki spadają. Gdzie jest mój portfel? Gdzie jest mój dowód osobisty? Taka ciekawostka ze mną z kieszeniami i z kurtkami. Jak z rok temu, jakoś tam w każdym razie meldowałam się w Livorno bodajże w porcie dowodem osobistym i wróciłam, tam czekałam w kolejce i tak dalej. No, generalnie zgubiłam dowód osobisty. No i trzeba było wyrobić nowy. W dużym skrócie, duży czas, cały czas się posługiwałam paszportem. W końcu po jakimś pół roku zrobiłam nowy dowód osobisty i jakiś czas temu znalazłam w kurtce Volvo, tutaj w tej takiej kieszeni. Sprawdzałam wszędzie wszystko, ale tej takiej kurtki, takiego zameczka tutaj zasobanego nie sprawdziłam. Widzicie, tak samo było ostatnio z tymi pieniędzmi i z kurtką LKW Walter. Też tam miałam 5 dych, a nie miałam na parking. Widzicie, te kieszenie. To są. Brudna ta kurtka jest, znaczy ona jest wyprana, ona nie jest brudna, ona jest już po prostu poplamiona. Nie wiem, czy w ogóle czymkolwiek się da. Przez tyle wszystkie lata nie nauczyłam się prać skutecznie kurtki odblaskowej, więc spodziewam się, że może jednak się nie da. I trzeba ogarnąć nową i ta będzie robocza, a ta nowa by była taka, wiecie, nierobocza. Idźmy. Zimny poranek, ale zameldowałam się już i jak to w Kauflandzie dostałam kluczyk. To będzie kluczyk do wózka, nie widłowego, tylko takiego elektrycznego. No i rzeczywiście dowód osobisty był potrzebny i do tego jeszcze numer telefonu i będę czekać na SMS-a. Podadzą mi numer rampy i wtedy będę miała pojechać i się rozładować. Ale patrzcie, jaki to jest w ogóle wielki parking, bo jesteśmy gdzieś tam. Gdzie jest Volvi? Go nie widać, o tam jest Volvi. Jakie ciepełko fajniutkie, ojej. Dobrze, no to teraz czekamy. Teraz nie przeoczyć SMS-em, ale z SMS-ami w sumie jest też tak, że oni dzwonią, mi się zdaje. W takich sytuacjach pamiętam, że właśnie jakoś tak dawno temu, jak byłam, to czekałam i w końcu zasnęłam. I oczywiście, że jak zasnęłam, to przyszedł SMS i oni dzwonili, którego ja nie widziałam, ale zadzwonili, wtedy się budziłam. Niby pora na śniadanie, ale trochę jestem niegłodna, ale nie wiem, czy na siłę trochę nie zjem. Jest 7, możliwe, że za pół godziny mnie wezmą. Śmieszny widok mam, jak to się, wiecie, myje przy kabinie, ale wam nie pokażę, bo nie będę takich rzeczy pokazywać. Półnagiego kierowcy, w sensie bez koszulki. No dobra, nie jest tak, żebym teraz nie zrobiła z kierowcą, że bez majtek latają po parkingu, nie tylko zęby myję po prostu, bez koszulki. Dobra, jak nie zjem teraz śniadania, tak się rozładuję, no to ja już od razu będę chciała, wiecie, spadać jak najszybciej do domu. Wiecie, jak to jest. Jak już w grę wchodzi zjazd do domu, to wiecie, jak to jest. Gaz. Chociaż jeszcze po drodze chyba zatankujemy, bo mi pokazuje, no jest niska rezerwa już. Więc zakładam, żebym dojechała, ale później, jak po świętach będę startować gdzieś dalej, no zakładam, że te ceny trochę spadną już, ale jak nie spadną, to wtedy będę tankować byle gdzie tylko. Żeby tylko, wiecie, nie jechać na rezerwie, żeby nie brakło, więc zatankuję jakieś 100 litrów, no to ile będę stać na 20 zł? 30 zł. 4,40. A ile jest teraz właśnie? Zobaczmy na Eurowagu, ile dzisiaj jest. Stacja. I sobie tutaj popatrzymy na Ostrawę. Czyli tutaj 7,15. No wczoraj też tak było. Nie, to nie jest to. No to Eurowag Gorzyczki. Tak jest.
Jest 7,15. A na zachodzie? Patrzcie, na zachodzie jest jeszcze drożej. Bo tutaj... O nie! To jest krzywa, tak? Krzywa i widzicie, że tutaj na krzywej jest 7,09, więc tam jest taniej. Myślę, co tu jest nie tak. Widzicie, tu jest na Eurobagu, Eurobag z Łubicem, jest 7,15, tu jest HVO właśnie. Widzicie, HVO jest droższe. Z założenia właśnie z tym HVO tak jest, że ono jest średnio w skali europejskiej 20% droższe od diesla. I teraz widzicie cena, ja miałam taki plan chytry, że zatankuję sobie gdzieś tam HVO właśnie w Brnie, bo na Eurowagu w Brnie też jest HVO, ale patrzę, że cena też poszła w górę. Dlaczego poszła w górę? Zwiększyło się znacznie zapotrzebowanie. Ludzie zaczęli, jak wiecie, zawsze wszystkim rządzi pieniądz, więc generalnie chodzi o to po prostu, że możliwości produkcyjne są ograniczone. HVO jeszcze cały czas, więc wiecie, jak się zwiększył popyt, no to się zwiększyła po prostu cena, bo zaczęło go też brakować. I takie samo nakręcające się koło, więc widzicie, że cały czas ta zależność jest między cenami taka sama. Ale w Hiszpanii, widzicie, ta cena HVO i diesla była praktycznie taka sama. Więc są kraje, w których ta cena jest bardzo zbliżona do siebie, a są kraje, w których różnica będzie duża. Nie wiem, od czego to zależy. Może od transportu nawet. Nie wiem, gdzie się produkuje HVO. To jest też ciekawy temat. No to będzie śniadanie. Śniadanie, obiad. Ciekawe, jak to awokado będzie. Trochę dobre, a trochę nie. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Troszkę przymroziłam to awokado, wiecie? Było przy ściance od zamrażarki i ta ścianka, ona tam zawsze jest chłodniej. Muszę wam powiedzieć, że trochę się muszę ogarnąć z tymi porcjami, bo za dużo je pakuję. Muszę sobie następnym razem ważyć na Thermomixie albo jakąś miarkę przyjąć. Ja sobie tak przyjęłam, że trochę to, a jeszcze trochę, bo mało tego pakowania, a teraz efekt jest taki, że te porcje są nie do przejedzenia. Chociaż ja ostatnio głodna jestem, to spasiło, ale dzisiaj już nie jestem taka głodna. Widzicie, ta porcja jest za duża. Ale sobie z nią poradzę. Tak sobie myślę, że jednak chyba lepszym pomysłem będzie, jak ja teraz zacznę się po prostu pakować. Zjem, posprzątam, spakuję się do moich worków wspaniałych, tak, żeby jak już zjadę na bazę, to po prostu przerzuci się do Skody i sayonara. To będzie najlepsze rozwiązanie. Ej, wiecie, co się zdarzyło? Zdarzył się przypadek, którego się zawsze każdy boi. Jeżeli ja się go zawsze też boję. Wiecie jaki? Nie przyszedł SMS. Nie przyszedł SMS, ja tu czekam, jest już 10 i przyjechała ochrona właśnie i powiedzieli, czy nie przyszedł do mnie SMS. Ja mówię, no nie przyszedł. Mówili, no to jechać, powiedzą rampę. No to jedziemy. Nie zakładam, wiecie czego? Kurtki, bo tam będzie gorąco. Znając życie. 4 godziny. Czy to z tej rajki lepiej? A się tak starałam bardzo wyraźnie pisać i napisałam plus 48. I zawsze przychodziły, to znaczy, że po prostu człowiek źle odczytał którąś liczbę. Nie przyszedł mi SMS. A pani stala na parkowisku? Tak, Oni wolali, że już was nie chce. ale SMS mi nie przyszedł. Nie była pani nigdy w serwisie? Tutaj nie. Tu? Czekała na parkingu. No na parkingu cały czas byłam. Pisze mnie tu pani numer telefonu, proszę. Pani ma danou hlasovou schránku na telefon? Nie rozumiem. Volali vám? Nie, On... A... nie, nic nie mam. Nic nie mam. Ani hlasová schránka? Nic. Jeszcze sorry, musi pani jeszcze poczekać na te problemy.
sa znovu zaregistroval, že tam něco bylo nedobře. Tak to smazali, No, zvonili paní a byla tam stará sklánka Holšova, tam byla na tom numery no. a myslím, že to nebylo dobře zapísané. Dal jsem to znovu, prosím paní, ať jede teďka na parking, No. čeká na tu SMS, OK? A nie wiadomo ile. Mělo by to být OK. Także muszę zawrócić. Ne, to musí doprava, jo? Ja budem zvoniť a je to co najskoršie. Ale może zrobimy próbę, czy w ogóle działa. A może pan sprawdzić, spróbować zadzwonić, czy działa? Tam si myslím, že teď to bude OK. No jest teraz, no. Tak proszę pani, jede na parking, počeká na tu SMS. No dobrze. Dziękuję. Wiecie jak to jest, jak już człowiek był w ogródku, już się witał z gąską, nie? Jak to się mówi. No i tu mi light. No nic, może teraz chociaż powiem wam, co się stało. Ktoś musiał źle odczytać mój numer telefonu, którąś cyfrę i wysłali SMS-y, ale nie dochodziły i pewnie próbowali dzwonić, ale pewnie się nie mogli dodzwonić, bo źle odczytali numer, no i efekt jest taki, jaki jest właśnie, że teraz już wzięli kogoś innego na tą rampę, którą przeznaczyli dla mnie i teraz pewnie dopóki się nie zwolni jakaś inna, to mnie po prostu nie wezmą. Na takich centrach logistycznych to jest tak właśnie, że są wielkie parkingi i nie wyganiają kierowców, co jest mega fajne, ale efekt jest też taki, że kierowcy, którzy czasami są w takich miejscach, no to zapisują sobie lokalizację i jak są w czarnej dupie, za przeproszeniem, i nie mogą nigdzie stanąć, to sobie zjeżdżają na takie centrum logistyczne i ja tak samo robię. Jeżdżąc po Europie mam pozapisywane takie firmy, gdzie widziałam, że stoją i że nie ma problemu. I jak trzeba, to nie ma wyjścia, to tak sobie zajeżdżam. No, czekamy dalej. No, w takim momencie to już się płakać chce, jak już człowiek już się cieszył, że już i jednak nie. Ej, słuchajcie, przyszedł SMS. Od razu widać, wiecie, historię. Ostatnim razem byłam 19 lipca, 23 rok, a jeszcze wcześniej 10 maja 23 rok. Teraz DOR 154. No dobrze. 20 minut czekałam, czyli po prostu jak się dzwoniła rampa, to mi dali i bardzo dobrze. Tylko skupić i to zrobić szybko. Szybko i bez problemu. Jak ja nienawidzę paleciaków, Jezu, jak ja nienawidzę. I tam nieważne, czy elektryczny, czy wiecie, taki. Z elektrycznym tu się niby człowiek tak nie umęczy, ale robotę zrobić musi. I w takiej sytuacji to ja po prostu mam rozdarcie wewnętrzne, bo jako przewoźnik cieszę się, że był ten ładunek i że go mogłam przewieźć, bo z Grecji ciężko jest naprawdę wyjechać i tam nie ma co wybrzydzać, w czym grzebać. Natomiast jako kierowca to mi się nie podoba, że ja muszę sama się rozładowywać. No, nie ma po prostu co gadać, nie? A tym bardziej, że ja podejrzewam, że to jest automat, mam nadzieję, że się palety nie poprzewracały, jakoś nie poprzechylały. Znaczy poprzewracać, co ja mówię, poprzewracać się na 100% nie poprzewracały, bo są poblokowane, tylko że się troszeczkę nie poprzechylały. Widzieliście drogę, nie? Yes. Thanks. 154 będzie rak. Aha, bo to jest tylko na prawo, dobra. Myślę, czy w prawo, czy w lewo jechać, a tu jest nakaz jazdy na prawo. Musimy sobie znaleźć teraz 154. W sumie tu nie ma zakazu filmowania. I wiecie, jak to teraz jest? Krótkie linie i tak patrzę, gdzie ta, która to jest ta rampa? Ale ładna to była, ładna. Dobra, aż tamta. Za mało. Za szybko skręciłam, ale dobra. Poprawimy się i będzie dobrze. Kurde, patrzcie, jesteśmy na wprost do rampy, jak ta lala. Dobrze. No więc teraz się będziemy otworzyć. Dobrze. Nie dawali żadnych zakazów. To chodźcie, no.
Widzieliście jaki zakaz? Ja nie. Widzicie? Mówiłam wam, że mi wyszło. No według mnie wszystko dobrze wygląda. Jest good, to sobie przy lampie zostawię. No dobrze, tu będzie ok. Może troszeczkę cofniemy, ale pierwsze jeszcze sobie tu otworzymy. Tutaj też dobrze wygląda wszystko. Czuję, że wystarczająco dobrze, żeby automat przyjął. Co wy na to? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może gdzie to się robi w dół? Ach, tu. O Jezu, stój. Ojej. To je dobrý, no jasně, tak. A mezery mezi paletama. Tak Dobrze. malý. I tutaj Tam bude druga? lepit etiketu. Tam bude A, ta dobra, ruka dobra. bude lepit To etiketu. rozumiem. I wtedy tu, i wtedy następna tu? No můžeš dát. Tu czy tu? 154 přišlo SMS, Tak. no tak to máš 154, dívej, 15, 41, 154, 1. 1, 2, 3, 4, Aha, to tu jest 5. Jo, napisane, máš tak? 5 lines. Ja popatrzę. No, tak tady bude ulička, Tak? na štráse. No, Tady můžeš dát palety, tak? tady bude ta ulička a tady bude ještě řada a ještě řada. Jo? A Czyli ten te trzy- kontrolor, te- ten kontrolor bude tady Dobra, dělat, czyli... otočí se, tady bude jo, lepit etikety a pak bude Dobra. Czyli ta i ta. Dobra, dziękuję. Přijde Polaka. Da, dziękuję. Dwie palety na raz. Tego jeszcze nie lubię. Ja to poprowadzę. O! O, działa. A, okej, no teraz już rozumiem. Naladím TikTok, No. jsi tam No. transporter, No. to je pěkná mašina. Ha, dzięki. 5 náprav, No. Teraz rozumiecie, dlaczego tak nie zawsze podpinam mikrofon. Oczywiście, że w którymś momencie się któryś element rozładuje. No oczywiście, że tak. Jakby nie inaczej. Jest już prawie po robocie. Rozładunek zajął nam 45 minut. To był kierowca, który czeka na sprawdzenie ładunku i po prostu się nie nudził, postanowił pomóc. Bardzo mu jeszcze raz dziękuję. No i teraz trzeba czekać, aż sprawdzą walety i podpiszą papiery. Potrwa to tyle, ile potrzebuje potrwać. Całkiem jest to w moim stylu. Cofnę, żeby się nie wysuwać. No i dobra, czekamy. Ja się napiję. Z tego wszystkiego mi się pić chce.
Pani sprawdza moje palety. I znowu informacje są dwie. Jedna jest dobra, druga nie. Zła jest taka, że jest problem z towarem, który polega na tym, że na tych odświeżaczach powietrza to jest 3 języki, a miało być 7 na opakowaniu. A dobra jest taka, że powiedzieli, że mi przyniosą, dadzą mi, że mogę iść do auta, dadzą mi znać, bo muszę napisać do Pragi i tak dalej, i tak dalej. Więc chwilę to potrwa. Ale nikt się nie łudził, nawet ja, że na Kauflandzie rozładunek szybko pójdzie. Myślę, że nikt. To już moja torba spakowana, tutaj Geschenk, ale tutaj jest słońce, a tutaj damy pierogi, bo coś czuję, że jeszcze się dzisiaj przydadzą. Co można zrobić w takiej sytuacji? No nic nie można zrobić. Jakbym była takim kierowcą pracującym u przewoźnika, to bym się nawet cieszyła, że mam tyle wolnego czasu. Pewnie by wolała jechać, ale to tak zawsze w takiej sytuacji się staramy postawić na miejscu takiej dużej jednak sieci, że jest bardzo, ściągają towary z całej Europy. Trzeba to jakoś synchronizować i widzicie, na różne rynki to idzie, różnie zamawiają i widzicie taki problem jak u mnie, nie? Już by było wszystko ok, bo dziewczyna to w miarę szybko zrobiła po rozładunku, a widzicie problem, że nie ma wystarczająco dużo języków, może w ogóle na przykład nie miała czeskiego na tych opakowaniach i będą mieli problem, żeby to sprzedać. No i widzicie, gdzieś ktoś zawalił, a my tutaj na samym końcu cierpimy. Ale ten, kto zawalił, pewnie też z drugiej strony miał, wiecie, dużo wszystkiego. A może to i w Grecji po prostu załadowali, nie to? Czy w Grecji źle wyprodukowali, ktoś nie zauważył. No ktoś gdzieś coś nie zauważył, no i widzicie, tak to jest po prostu. Co tu jest robić? No trzeba na drutach robić. Jestem już spakowana, bo to nie jest posprzątane, ale jak wypakuję wszystko, to wtedy sobie już posprzątam, bo powypakowywane mam. Widzicie, ten obok nas to całkiem niedawno przyjechał i już wyjeżdża. No więc z takich rzeczy pozytywnych to na przykład to, że mamy pierogi i to są dalej pierogi wigilijne, słuchajcie, ale tym razem jakie są? Tym razem też są kapuściane, znaczy tak, kapuściane, ale nie takie jak wczoraj, bo wczoraj były kapuściane z grzybami, czyli kapusta kiszona i grzyby, a to jest kapusta taka kapusta poszatkowana, ugotowana i do tego ser. Ser biały. Na jakimś etapie się kapnęłam, że ja przecież powinnam napisać do LKW Walter o tym, jaki jest problem. Napisałam, odpisali mi od razu. Od razu piszą do klienta, co z tym dalej robimy. Że się pójdę na wszelki wypadek dopytać, bo to, że oni powiedzieli, że przyjdą tutaj do auta, to nie oznacza, że naprawdę przyjdą. Ale widać, że tutaj ten kierowca z boku, co mi pomagał rozładowywać, też ma podobny problem z kolei, bo u niego jest problem z datą, tak? U mnie jest za mało języków na opakowaniu, tak? U niego jest chyba data przydatności, chyba jest nie taka. Dostałam właśnie maila od LKW Walter, że im klient mówi, że jest wszystko ok. Więc idę się pytać. Ta dziewczyna miała dać znać, kiedy będzie wszystko ok. Jak będzie wszystko ok, ale widzicie. Widzicie, to w ogóle nie działa nawet. Kurde. Odbiór dokumentów jest w ogóle po drugiej stronie, więc jadę tam się zapytać, bo tutaj widzicie, nie da się wejść. Nie wiem, czy jest przerwa, czy o co chodzi. Zła jestem na tą dziewczynę. Mówi, że papiery przy rampie 350 ileś. Pewnie jest ok, bo może dlatego właśnie mój badge już nie działa. A ja tu siedzę jak debil. Czekacie? Ale już dane czy nie? A nie daliście jeszcze tego. Zgadnijcie co? No finish. Nie gotowe. Piszemy ile to LKW od razu. A widzicie, z tym Kauflandem to jest, powiem wam, że tutaj ten Kaufland to jest inny stan umysłu. Trzeba mieć, żeby tutaj się po prostu nie denerwować. No nic, pomyślałam sobie, że wiecie, tutaj nic nie zdziałam, że pojadę tam znowu pod rampę i tam będę czekać. Spróbuję jeszcze raz wejść do tego magazynu, może jakoś źle przykładałam,
ten batch. To mi też na początku nie chciał zadziałać, dopiero jak tak obróciłam, to poszło. I może się uda coś dowiedzieć, bo to rzeczywiście w takiej sytuacji najgorsze jest to, że żeby po prostu nie stać, jak już można jechać. Żebym ja tutaj na tym Kauflandzie dzisiaj jeszcze nie spała. Wiecie, ostatecznie to wszystko chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Zapłacą, mogę stać. A ja już pościel rozebrałam. Co, będę spać bez prześcieradła? A tamten kierowca dalej stoi. Czekajcie, może ktoś do niego podszedł? To może też do mnie podejdzie? O, odpala auto. Chyba u niego się wyjaśniło. Powiedzieli, że są. Gotowe. No przecież prosto przyjechałam stamtąd prawie, że. No ale powiedział, że są, więc tego się trzymajmy, że są gotowe. Czerstwe jako z Kauflandu. U nas czerstwy to znaczy, że stary, a tutaj czerstwe raczej znaczy, że świeży. To jest ciekawe, nie? Przyjdzie ci Czech i powie w Polsce, o, takie czerstwe, a ty się wkurzysz, ci mówi, że dałeś świeże, coś dobrego, a on ci mówi, że czerstwy, stary, nie? Takie tam nieporozumienia Słowian. Oj, powiem wam, że takiego długiego rozładunku to już dawno nie miałam. Liczyłam, że o tej porze już będę w domu. A to jest ta pora, co ja dopiero papiery otwieram. Ale widzicie, w Lidlu też trzeba samemu zrzucać. Ale te papiery to od razu praktycznie podbijają. Bo tutaj dzisiaj ewidentnie miałam po prostu pecha, nie? Pierwszy SMS nie doszedł, a teraz nie tyle napisów. No kurde. A widać, że już wiecie, wszyscy co mieli zrobić, to już zrobili, załatwili. Pusto pod rękami. Tylko jeszcze ja zostałam jedna. Nawet ten Czech, co mi pomagał. To skończył. Gdzie jest ta rampa? Zaraz nie podpiszą, to będę zła. Wow. Aż by się chciało rzucić tymi papierami, wiecie? Tak w powietrze, żeby je wiatr rozwiał. Ja bym rzuciła, ale nie chce mi się za nim biegać. I to jest ten najpiękniejszy moment każdej trasy, jak ma się papier w ręku. Nikt nas nie okradł po drodze. Pomimo tego, że droga była trudna i dziurawa, to nie ma żadnych uszkodzeń. Wszystko jest ok, mimo że nie było ok. Dobra, coś tu zeskanuję na LKW, a też im napiszę zaraz też. Tych papierów to myślę, że nie trzeba. Trochę tych papierów jest, widzicie? To jest wszystko to samo. To i to samo. To i to samo. Nie, to jest jeszcze... A to i to i to. No dobrze, to skanujemy. Tu jest, wchodzimy w LKW Walter. Tak. Aplikacja Loads Today. Potwierdzenie rozładunku damy. Dzisiaj jest 24. Godzinę damy taką Kasię. O. Dobrze. Jest drugi papier. To jest jeszcze jeden. Potwierdzenie primu. To też na wszelki wypadek może skanuję. Dobrze. Robimy, widzicie. O. Przesyłane zakończone. Teraz jeszcze od razu napiszę do LKW, że alles gut. Przesyłanie zakończone. Jest, tracker, punkt. No i tyle. Tyle, proszę Państwa. Więcej roboty nie mam. Żadnej papierkowej roboty. To jest po prostu co ja po prostu kocham w LKW Walter. Żadnej papierkowej roboty. Po prostu zrobiłam to. Przekazałam dokumenty. Widzicie zdjęcie i jest koniec. Finish. Nic nie wysyłam. Nic nikomu nie wysyłam. Absolutnie nie. Faktur żadnych nie wystawiam. Nawet nie muszę terminu płatności liczyć, bo jest jak w zegarku. Po prostu już wszystko się za mnie robi. Tak, dokumenty są wysłane, to się z automatu przychodzi do mnie od razu tam faktura w ciągu kilku minut. Jak się papiery zaczytają, to przychodzi normalnie nota uznaniowa, ale w tym przypadku to jest całe kółko, więc liczymy kilometry ze Świętochłowic i tak teraz jeszcze dojadę na pusto do Świętochłowic.
no to po prostu całe kółko liczymy. Jest jakiś gość? Nie. Otworzyć? Pusty. Taki pusty. Jak pojadę. Dziękuję. Jestem oazą spokoju. Naprawdę nie jestem. Bardzo oazą spokoju. To co? Jedziemy? Jedziemy. Troszeczkę się dotankujemy. Na wprost, ale wprost, wprost do tu. Ostrawa. Wiem, zatankujemy. No i jesteśmy w Delta Trans. Dobry? To ja znowu. Co, wjadę bez przesuwania bramy, czy nie? Stoi z godzina. Dobrze, tam jest zajęte z tyłu. Sobie tutaj spłyniemy. I może będzie dobrze. 15 stopni, powiem Wam, że absolutnie nie ma źle, natomiast jakoś tak. To zobaczcie, bo coś mi tu nie pasuje. Przyczepy są tak mocno schowane, ja tak już wystaje. Dziwne. Jest jeszcze dużo metrów. Trzeba patrzeć tam, gdzie się światło. Jeszcze zobaczyć. O, tu dalej jeszcze jest metr. Jeszcze z metr go cofniemy. Chyba jest okej. Och, jejku. Koniec. Pięknie. Teraz trochę podsumowania, powiem Wam. 57:39 godzin jazdy. Jest dzisiaj wtorek 18. Wyjechałam we wtorek nad ranem, więc tydzień w trasie. Taki tydzień z kawałeczkiem dosłownie. Widzicie, można było dzisiaj wcześniej, ale ten rozładunek się trochę był pechowy. No i widzicie, ile tysięcy kilometrów jeszcze? 4197, powiedzmy 4200 kilometrów. Więc na tydzień to mi się zdaje, że jest spoko. I tak to właśnie wygląda. No i patrzcie, to jest spalanie na powrocie. To jest spalanie średnie na trasie. Wysokie, co? No właśnie tak to jest, jak jest tandem. Tandem jest po to, żeby móc załadować dużo towaru objętościowego, ale lekkiego. Jest już, widzicie, inny rozstaw osi i no taka konstrukcja trochę inaczej przetwarza tą wagę do transportowania, więc jeżeli chodzi o lekkie towary, to spalanie by było naprawdę dużo niższe, natomiast na takich ciężkich, z takimi ciężkimi towarami, no to tandem zawsze będzie dużo palić i te 30 litrów, to podejrzewam, że co niektórzy na tandemach, co jeżdżą też na Grecję, skomentują, że to jest dobre spalanie, więc nie ma wcale źle, no ale tandem jest jaki jest, dlatego ja zawsze się staram wyszukiwać jak najlżejsze ładunki, bo tandem, ładując taką samą wagę co ciągnik z naczepą, spali kilka litrów więcej, patrząc na 100 km, więc niestety tak to jest. To co? Teraz do Skody i pakujemy się do domciu. I już za chwilkę święta wielkanocne. A ja mam tort do zrobienia. W przyszłym tygodniu już.
A czekajcie, bo przecież w podsumowaniu trasy nie może zabraknąć sweterka. No przecież prawie, że zrobiony sweterek to nie jest generalnie coś, co można sobie tak opominąć, nie? Nie wydaje wam się? Więc widzicie, będziemy już po prostu ustalmy, że ten różowy sweterek, co tutaj już jest prawie że gotowy do zszycia, to jest sweterek grecki, bo powstał, powiedzmy, że w 90% właśnie w trasie do i z Grecji. Dobra, teraz to już idziemy po Skodę. No jak się masz, Skoda? No dobrze. Odpalisz? Ha, co bym nie odpaliła, co? Wreszcie zaraz tu zalejemy od Wolviego. Dobra. Mój kochany Wolvi, mój kochany, dziękuję za kolejną dobrą trasę. Mój Wolvi, dobry. Wesołych świąt, Wolvi. Po świętach wracam do Ciebie. A te ceny paliw to są, co? Jejku, oby to się wszystko jakoś pogodziło ostatecznie. Co za czasy. W jakich czasach my żyjemy, to ja wam powiem szczerze, że nie wiem, ale są to niedobre czasy. Dobra. Rzeszów i do Rzeszowa mamy teraz 265 km, 245 jazdów, więc mi się wydaje, że tutaj się możemy pożegnać, nie? Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Co będzie po świętach? Zobaczymy! Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori. Fab 3875, Mia Tai Chi.